Hey guys, jest poniedziałek, 3 października, a ja zaczynam świętowanie swojego urodzinowego tygodnia. W tym tygodniu zaplanowałam w zasadzie aktywności na cały tydzień, mimo że moje urodziny są w sobotę. Stwierdziłam, że ten czas urodzin to jest super moment, żeby zrobić rzeczy, na które zawsze szkoda mi albo czasu, albo pieniędzy. I dlatego dzisiaj zaczynam ten tydzień od zajęć z boksu. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać. Ja jestem już trochę się stresowałam, bo bałam się, że na przykład nie zrozumiem czegoś po francusku, czy nie dam rady fizycznie. Zajęcia są zajebiste. Tak, mi się podobało. Na bank wrócę tam. Boli mnie wszystko. Pod koniec zajęć byłam tak spocona, że nawet jak robiłam pompki na kolanach, to rozjeżdżały mi się nogi. Ale jestem bardzo z siebie dumna i bardzo zadowolona, że nie cykałam, że poszłam, że spróbowałam. Do odważnych świat należy i cały czas spróbuję sobie to przypominać. A teraz wracam do domu, zjeść jakąś kolacyjkę, odpocząć i się zregenerować, bo dużo więcej super rzeczy czeka na mnie w tym tygodniu. Dobra, mam nadzieję, że będzie się nagrywało dobrze. Akcja! Siemanko! Trochę czasu minęło, od kiedy ostatni raz coś tam nagrywałam. Znowu staram się to robić z luzem, staram się, żeby to sprawiało mi przyjemność, bo takie było całe założenie mojego kanału, żeby nie dokładała mi to presji do codziennego życia, tylko żebym właśnie robiła to z czystej przyjemności, dlatego że sprawia mi to frajdę, dlatego że lubię edytować, dlatego że chcę nauczyć się nowych sztuczek, na przykład przy edycji. A do tego naprawdę bardzo wierzę w to, że kiedyś z wielką przyjemnością będę po prostu wracała do tych filmików, bo pamięć jest ulotna, a takie coś jednak zostanie gdzieś tam po mnie, więc będę miała swój pamiętnik w takiej formie. Październik to jest dla mnie dość wyjątkowy czas, dlatego że 8 października są moje urodziny. W tym roku to będą 27 urodziny. I w tym roku też trochę inaczej podeszłam do tego tematu, ponieważ no niestety przez ostatnie 2 lata, wiadomo z jakiego powodu, nie miałam ani okazji, ani też ochoty obchodzić tych urodzin jakoś wyjątkowo. Były zakażenia, była jesień, trzeba było bardziej uważać, ale w tym roku zdecydowałam, że chcę sobie odbić za te wszystkie właśnie minione urodziny. W sumie nawet jeszcze te przed pandemią były dość nietypowe, dlatego że urodziny w 2019 roku obchodziłam miesiąc po przyjeździe do Francji i też oczywiście spędziłam je ze Zjedem i było fantastycznie, ale to był ten taki moment, w którym ja jeszcze nie miałam tutaj swoich znajomych, jeszcze nie miałam pracy, trochę tęskniłam za rodziną i wszystkimi, których zostawiłam w Warszawie. Dlatego pamiętam, że mimo tego, że naprawdę doceniam, co Zjed dla mnie zrobił w tamtym czasie, to miałam takie poczucie trochę samotności.
I właśnie za te ubiegłe 3 lata w tym roku postanowiłam, że nie będę miała jednego urodzinowego dnia, tylko urodzinowy tydzień, a jak się okazuje teraz będą to nawet urodzinowe 2 tygodnie, dlatego że tydzień po moich urodzinach kupiłam sobie bilety do Polski, jadę tam i przy okazji też zgromadziłam wszystkich moich znajomych w jedno miejsce, żeby się z nimi spotkać, żeby dowiedzieć się co u nich, a też przy okazji poświętować moje urodziny, więc tak jak już zresztą widzieliście, w poniedziałek udało mi się zaliczyć pierwszy kurs boksu. Nie spodziewałam się, że to naprawdę będzie aż tak super doświadczenie, ale mamy dzisiaj środę i nadal mam takie zakwasy na łydkach, że nie mogę chodzić. A dzisiaj robimy kolejną z rzeczy, które zapisałam sobie na liście to do koniecznie w 2022 roku i idziemy obejrzeć Króla Lwa w teatrze. Teatr Mogador w Paryżu od mniej więcej chyba roku ma w swoim repertuarze właśnie sztukę Króla Lwa, która z tego co słyszałam jest niesamowita, jeżeli chodzi o kostiumy, o scenografię, o muzykę i od bardzo, bardzo dawna chciałam to zobaczyć, ale zawsze było coś ważniejszego, coś pilniejszego. I szczerze mówiąc, trochę zaczęłam się obawiać, że nie wyrobię się w czasie, że może ta sztuka zniknie, a te urodziny dały mi po prostu pretekst, a może też wręcz motywację do tego, żeby te bilety po prostu kupić. Więc tam się dzisiaj wybieramy. Po drodze jeszcze może zajdziemy do jakiejś restauracji coś zjeść. Nie ukrywam, że jestem niesamowicie podekscytowana tym, że w końcu idziemy zobaczyć Króla Lwa. Ja jako psychofanka Disneya no wyobrażacie sobie, co teraz przeżywam, a to nie koniec disneyowskich rzeczy związanych z tymi urodzinami, bo mam przewidzianą jeszcze jedną atrakcję w ten tydzień urodzinowy, ale o tym trochę później. Dobra, zrobiłam sobie taki bardzo szybki, prosty makijaż, tylko troszkę, żeby wyrównać kolor skóry. Cały czas zmagam się z takim trądzikiem. Trądzikiem? Możesz wyjechać z Podlasia, ale Podlasie z ciebie nigdy. No, więc zmagam się z takimi problemami skórnymi i nie do końca jeszcze odnalazłam ich przyczynę. Teraz myślę, że powolutku będę sobie odstawiała niektóre grupy produktów, żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś mnie nie uczula. Chcę też listopad zrobić takim jednym miesiącem w roku, gdzie będę sobie robiła cały przegląd od góry do dołu, to znaczy pójść do ginekologa, pójść na badanie krwi i tak dalej, pójść do dentysty, żeby mieć taki jeden miesiąc, gdzie to wszystko będzie robione tak, żeby po prostu gdzieś tam utrzymywać tą systematyczność. A za mną są w końcu te plakaty, które zamówiłam półtora miesiąca temu i które nie wiem dlaczego dostawca miał straszny problem z doręczeniem i teraz muszę tylko przejść się do Leroy Merlin, żeby kupić takie gwoździe, nie gwoździe, bo nie chcę robić żadnych dziur w ścianach. A mi jeszcze tylko zostały do zrobienia usta, biżuteria, perfumy i gotowe. Kocham tą konturówkę. To jest konturówka z Maybelline Superstay Ink Crayon, ale kupiłam ją już miliard lat temu, więc nie powiem wam gdzie, jak i co, ale jest to kolor 15, Lead the Way. I
tego dodaję jeszcze jakiś błyszczek. Tak troszeczkę, żeby się błyszczało coś tam. I błyszczyk jest jest takim staruszkiem, że nie ma już na sobie nic. Więc podejrzewam, że mogą być na Sephory, ale niekoniecznie. So, co tam, Natalka? No, I'm out of words, Right? honestly. Okej, słuchajcie. Dom. No prawie lśni, prawie lśni. Jest jeszcze kilka małych niedociągnięć, ale to sobie posprzątam jutro. A przy okazji w międzyczasie upiekłam muffinki bananowe. Jeszcze druga porcja takich. Druga porcja takich jeszcze czeka na mnie jutro. I zrobiłam zakupy online. Miałam to szczęście, że trafił mi się akurat dostępny slot na jutro na 8 rano, więc będę miała wszystko w domu, zanim zacznę gotować, więc super. A teraz lecimy na masaż. Nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, masaż dla dwojga. Jesteśmy już po masażu. Było fantastycznie. I było naprawdę fantastycznie. A teraz przeszliśmy do jednej z naszych... Ja wiem, że ja na każdym filmiku mówię, że to są nasze ulubione knajpy, ale uwierzcie mi, że my bardzo dużo chodziliśmy i mamy już teraz takie top miejsca, do których zawsze wracamy. I to jest jedno z nich. Jest to knajpa indonezyjska. To będzie drugi raz, kiedy próbuję indonezyjskiego jedzenia. Trzeci. Za każdym razem it hits the spot. Za moje urodzinki, które już za... What time is it? 3 godziny. Za 3 godziny miała 27 lat. 27. 100 lat, 100 lat. 100 lat, 100 lat. Nie ma na. 100 lat, 100 lat. Record what you have. A ja mam szaszłyki z sosem z masłem orzechowym, jajeczko sadzone i do tego pamiętam do tej pory te
kluski, te nudle, makaron był taki pyszny. Zabieram się do jedzenia. 100 lat, 100 lat. Bon appétit. Bon app. Salamat makan, ça veut dire quoi? C'est bon appétit. Ah, bon appétit. Ah, ok. Ok. C'est, en fait, en Indonésie, selamat, c'est comme selamat ulang tahun, c'est joyeux anniversaire. Ah, ok. Selamat pagi, c'est bonjour. Ok. Joyeux anniversaire, c'est pour moi. C'est pour elle. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ça, c'est le seul truc en fait que j'ai appris. Ah, c'est moi la place. Oh baby, baby. W końcu nadszedł ten czas, że idziemy wykorzystać ostatnią z moich urodzinowych przewidzianych atrakcji. Jedziemy do Disneylandu. Więc oczywiście super, bardzo się cieszę. Byłam tam 3 lata temu, jeszcze podczas wymiany studenckiej. Tylko niestety wtedy trochę późno przyjechaliśmy i nie mieliśmy czasu wszystkiego zrobić, wszystkiego zobaczyć, więc tym razem wyruszyliśmy wcześniej. Przy czym poczułam się mega starą, bo przygotowałam na naszą wycieczkę kanapki. Wzięłam jakieś jedzonko, wodę, z której poczułam się jak taka matka z przedmieści w Stanach. No ale anyway, jedziemy i zamierzam dzisiaj po prostu spędzić czas najlepiej na świecie. We're still before starting the trip. Oczywiście mieliśmy trochę problemów przy wejściu. Pamiętajcie, że jak wchodzicie do Disneylandu z kodem QR, to zmieńcie ustawienia swojego Gmaila na jasne, bo z ciemnym nie chciał nam zeskanować i nikt przy okazji nie poradził nam, żeby to zmienić. Dopiero musieliśmy wyjść z parku i znalazł się jeden koleś. Ale już jesteśmy. Zjed, how is it the first time? For now, you hate it. Zjed bardzo się zdenerwował na obsługę, ale już jesteśmy, zaraz mu się poprawi humor. Frontierland. Uda się w końcu dotrzeć i jesteśmy już przy wejściu i zaraz ruszamy. Oh my god. Prawdziwy. Dobra, jesteśmy teraz w kolejce. Kolejnym rollercoasterem będzie ten z Indiana Jones. I podobno jest gorszy, bo ma spiralę 360 i no, podobno bardzo trzęsie i jest dużo spadków wysokości, więc może być super, ale też trochę się boję, ale no idziemy. Jest też mniej czekania, bo chyba 35 minut, więc 35 minut jeszcze spoko, bo na tym poprzedniej czekaliśmy godzinę.
Teacup crush. Jestem tak strasznie zmęczona, ale to był naprawdę jeden z najpiękniejszych dni, których ostatnio było tak bardzo dużo i jestem bardzo wdzięczna. To jest też koniec mojego urodzinowego tygodnia. I ten tydzień nie mogłam sobie go wymarzyć lepiej, tak szczerze mówiąc. Więc ciao, au revoir, do zobaczenia. Allez. Rahatan, ten